Jesteś milionerką? Nie chciałabym odpowiedzieć na to pytanie, ale Ci obiecałam. Tak serio, ile miesięcznie dla Ciebie to jest taki komfort życia? Życie wygodne to jest kwota... To jest ukryte ogłoszenie o pracę. Niewątpliwie tak. To ile kosztuje najdroższa torebka w Twojej szafie? Też samochody, na pewno. No tutaj... Czym jeździsz? Jak za dużo zadam takich pytań pobocznych, nie te, co mam przygotowane, to mi odpowiesz na nie, na inne mi się zamkniesz. Dlatego Cię zapytam teraz, ile najwięcej zarobiłaś w ciągu roku? To, jaką ja radę najlepszą dostałam, biznesową, to od mojego kolegi, mogę powiedzieć chyba już śmiało teraz przyjaciela, Daniela Siwca. A zliczyłaś kiedyś bankructwo albo otarłaś się? A jak dobierasz ludzi dookoła siebie? A jaką lekcję wyciągnęłaś z ostatniej albo z największej porażki? Nigdy nie zatrudniaj ludzi na umowę o pracę. Ale to, co doprowadziło do sytuacji takiej, że rzeczywiście te finanse też wyraźnie się poprawiły. Kanał napędzają. Sklep Rentiera. Miejsce, gdzie znajdziesz biznesowe książki, prasę, a także kupisz bilety na najciekawsze networkingi w Polsce. Renewi, czyli funkcjonalne projekty. Projekty, które sprzedają. Maraton Wiwn. Największa konferencja dla inwestorów w Polsce. 1000 osób, 9-10 listopada w Warszawie. Dzień dobry, z nami dzisiaj Ela Liberda, radca prawny specjalizujący się w obsłudze rynku nieruchomości. Cześć Elu. Cześć, dzień dobry, witajcie. Ela obiecała nam dzisiaj trochę się wyspowiadać. Obiecała, że odpowie na wszystkie pytania, które zadaliśmy i powiedziała, że możemy puszczać surówkę bez cięcia. Brzmi groźnie, ale no dobra, taki był układ, więc dotrzymuję słowa. Umówmy się, że z całości możesz wyrzucić tylko 2 pytania. My to ocenimy i zostawimy jedno, więc możesz wyrzucić finalnie i tak tylko jedno. Ale nie. No dobra, że umów trzeba dotrzymywać. Tak Układ jest układ, Mamy jedziemy. to na taśmie. Nie, Elu, chcielibyśmy pokazać trochę w cudzysłowie ludzką twarz Twoją, bo wszyscy Cię znają z eventów, z konferencji, więc wiedzą, co Ty robisz. My trochę popytamy Cię od innej strony. Więc jesteś gotowa na to? To się okaże, próbujmy. Lubię wyzwania. To jedziemy. To będzie mój pierwszy raz. To na razie na miękko, bo tak wypada zacząć na miękko wywiad, żeby zmiękczyć, żeby uśpić trochę Twoją czujność. To ile masz biznesów? O kurczę. Kilka. 4. To wymienię po kolei, co 4. to jest. Kancelaria radcy prawnego, biuro nieruchomości, działalność szkoleniowa, no i inwestycje. 4 takie podstawowe, no oprócz tego działam też w różnych obszarach, jako na przykład zewnętrzny szkoleniowiec dla firm. Zdarzają mi się współprace też na jakieś umowy zlecenia. Kotlety firmowe. Kotlety, tak. Natomiast też no, takim mniejszym biznesem, który trochę wiąże się z moim hobby, to są również kwestie związane z jeździectwem i końmi i robię flipy na koniach. Flipy na koniach. Dobra, to chyba mamy kolejny artykuł do strefy, tak mi się wydaje, bo już robiliśmy o whisky, o diamentach, o koniach jeszcze nie. Da się zarobić na flipach na koniach? No, ja generalnie nie wchodzę w biznesy, na których się nie zarabia, bo biznes ma temu służyć. Oczywiście są też inne wartości Myślałem, niż że wiesz, pieniądze. z przyjemnością połączyłaś się. Z przyjemnością tak, ale z przyjemnością to byłaby rekreacja. Natomiast jeżeli mówimy o biznesie, no to biznes ma też być dochodowy i niewątpliwie ten taki jest. A skoro już tak otwarcie mówisz o swoich pieniądzach, otwierasz nam tu portfel i powiesz nam, ile zarabiasz, tak serio, ile miesięcznie dla Ciebie to jest taki komfort życia, miesięcznie takiego dochodu, który masz do wydania, zainwestowania? Ile to jest komfort? To wszystko zależy. To zależy od potrzeb, dlatego że... Mówimy o Twoich potrzebach. Jeżeli mówimy o mnie, to dla mnie komfort taki, żebym czuła się rzeczywiście stabilnie, żebym mogła sobie pozwolić na realizację moich pasji, chociażby właśnie takich jak jeździectwo, starty w zawodach, ale jednocześnie prowadzenie firmy na wysokim poziomie i to po prostu życie wygodne, to jest kwota około 80 000. Czyli jak podliczysz wszystkie swoje wydatki, zobowiązania, 80 koła i nic nie zostaje w portfelu. No zdarza się tak. To czy w takim razie masz ten komfort z tych biznesów?
staram się go mieć, aczkolwiek są takie miesiące, kiedy budżet wygląda nieco inaczej, dlatego że działanie w takich branżach jak właśnie chociażby biuro nieruchomości, to jest, tutaj nie ma powtarzalności. Oczywiście my sobie zakładamy na przykład jakąś minimalną ilość transakcji, którą biuro powinno przeprowadzić, ale są miesiące, kiedy rzeczywiście ten dochód jest dużo większy, ale są też te słabsze. Dlatego tutaj trzeba prowadzić w tych biznesach takie planowanie długofalowe, nie zamykać się w oparciu o rozliczenia miesięczne, tylko przynajmniej półroczne. Natomiast jeśli chodzi o na przykład inne sektory moich działalności, takich jak na przykład kancelaria, to tutaj jest bardziej przewidywalnie. Tutaj można sobie określić, że dochód będzie na takim, a nie innym poziomie. No i jeśli chodzi o rynek szkoleniowy, no to też te miesiące, kiedy prowadzimy aktywnie takie działania, no to oczywiście jeżeli mamy projekty, gdzie bilety na szkolenia są dosyć drogie, bo to są usługi specjalistyczne, ale później też przy tej działalności szkoleniowej my to łączymy, bo my później robimy wspólne też inwestycje z naszymi absolwentami, no to oczywiście wtedy ten dochód jest dużo wyższy, natomiast są na przykład okresy wakacyjne, kiedy po prostu w tym obszarze tego zarobku, to nawet nie chodzi o to, że jest posłucha, ale też i my musimy odpocząć, ludzie też nie mają czasu, też chcą trochę sobie przewietrzyć Ty odpoczywasz? głowy. Bo ja mam wrażenie, że ty wiesz, ewentualnie wtyczkę w domu wkładasz, ładujesz się, na drugi dzień znowu jest na fulla naładowane. Ja trochę rzeczywiście mam takie biznesowe ADHD i ja nie umiem odpoczywać w taki sposób, że ja nic nie robię. To dla mnie nie jest odpoczynek. Ja wiele lat z tym walczyłam, nawet czytałam o tym, że być może to jest dla mnie niezdrowe, ale ja po prostu taka jestem i ja aktywnie wypoczywam. Ale ja nie mogę powiedzieć absolutnie, że ja jestem osobą przemęczoną. I czasami spotykamy się z innymi przedsiębiorcami albo ogólnie z koleżankami, kolegami się spotykam i mówią, kurczę, jak ty dajesz radę, tak? Ty masz jakieś turbomoce. Nie, ja po prostu mam taki charakter. I rzeczywiście biznes mnie nakręca, moja działalność zawodowa, ale też i inne aktywności, ale na przykład odpoczywam chociażby uprawiając jeździectwo. To jest taka odskocznia trochę, to jest takie przeniesienie się do takiego trochę innego świata. Ja od małego jestem związana z końmi. Kiedy miałam 12 czy 13 lat, zaczęłam również startować w zawodach i oczywiście to też jest adrenalina, to nie jest takie głaskanie koników, tylko my też cały czas jest podnoszona poprzeczka. Gonitwy rydwanów. Nie do końca, to nie akurat ta konkurencja, ale rzeczywiście jest pewien wyścig, tak? Wyścig o wyniki, wyścig o najwyższe miejsca, ale pomimo tej takiej rywalizacji i tego, że jest to jednak sport wymagający, można powiedzieć, żelaznej konsekwencji, bo tutaj to nie jest tak, że przyjedziemy sobie potrenować raz w tygodniu i to wystarczy, to są minimum 4 dni w tygodniu treningi, gdzie 4 dni zjeżdżasz z Polski, gdziekolwiek jesteś, przyjeżdżasz do Łodzi. Tak, ja muszę przyjechać tutaj do Łodzi, trenować z moją trenerką, a też później w weekend na przykład są zawody, i to też jest tak, że tam też jest trochę tak zwana spina, tak? Bo raz idzie, raz nie idzie, jest presja, że mamy deadline, bo za chwilę są ważne zawody, to wszystko trzeba łączyć z biznesem, bo muszę na to wszystko też zarabiać i presja jest, natomiast to jest takie inne ciśnienie, które powoduje, że ja tam skupiam się na innych problemach, rozmawiamy o innych tematach z ludźmi związanymi z tą branżą i ja ewidentnie, pomimo tego, że zmorduję się fizycznie wielokrotnie, czasem mocno zestresuję, to jest dla mnie wielka odskocznia i taki po prostu reset i wydaje mi się, chyba nawet już mi się nie wydaje, tylko jestem przekonana, że gdyby nie to nie byłabym tak skuteczna w innych sektorach mojej działalności biznesowej. Czyli też się rozładować fizycznie, się trochę zniszczyć, żeby głowa przestała działać, bo masz tak, że na przykład potrafiłabyś się położyć na 10 minut i patrzeć w sufit? Zdarza mi się, ale wtedy jest gonitwa myśli. Wtedy ja jestem bardzo kreatywną osobą. Ja mam
milion pomysłów na minutę i czasami i tak, zdarza mi się, że tak sobie leżę i myślę, co jeszcze możemy zrobić, co możemy poprawić, jak możemy, jaki nowy projekt wdrożyć. Bardzo w ogóle to w sobie lubię. Na przykład ja bardzo rano wstaję, koło 5:30 i mam takie pół godziny, gdzie na przykład co pewnie każdy teraz z widzów tutaj powie, że to jest bardzo niezdrowe, ale ja od razu biorę telefon, sprawdzam oczywiście maile, patrzę, co dzieje się w social mediach, mam czas wtedy na przeczytanie jakiegoś wartościowego artykułu, jest cisza, spokój, robię sobie kawę i w oparciu o to, co widzę, co się dzieje, to ja wtedy sobie wymyślam, no dobra, to i to się dzisiaj stało, tak? Jest taki komunikat, nie wiem, zadziało się coś w prawie i tak dalej. I ja od razu, adaptujesz się pod sytuację. Tak, to jest taki moment, gdzie ja wtedy wymyślam, mówię, kurczę, to jak to się zadziało, to róbmy to i to, a może taki projekt zrobimy? I to jest taka praca koncepcyjna. Później też dużo czasu, na przykład w samochodzie, to jest taki moment, gdzie ja też na przykład albo sobie słucham jakiegoś podcastu, albo właśnie kiedy jestem sama, kiedy nikt do mnie nie mówi, to przychodzą mi te pomysły do głowy. Często robię sobie nagrywki, żeby to później nie uciekło. No i to jest taki czas dla mnie, który właśnie powoduje, że później, jeżeli te wszystkie pomysły uda się wdrożyć w życie, a ja też jestem taka, że jak coś sobie wymyślę, to jak to się brzydko mówi, choćby skały to musi to po prostu być, no to wtedy po prostu przyjeżdżam z powrotem po tym moim treningu i mówię, dobra, działamy. I do to roboty. Jest do roboty. I to jest wtedy akcja dosyć trudna, ze mną się ciężko pracuje, bo mój zespół na przykład mówi, kurczę, przyjechałaś, znowu coś wymyśliła i jest Armagedon i będzie Siedź się tu, działo. nigdzie nie wyjeżdżaj, bo jeszcze coś wyjedziesz, wymyślisz. Ale pomimo tego, że pewnie brzmi to tak, że o kurczę, ona co chwilę coś wymyśla i tak dalej, to ja dowożę. Bo jestem czas też na to? taką za mało, robiłabym więcej, ale jeżeli już coś wdrażam w życie i sobie wymyślę, że to robimy, to tak, to musi być dowiezione. To jest priorytet. I tego mnie też biznes nauczył, bo oczywiście gdyby doba była dłuższa, gdybym miała większy zespół, gdybym miała trochę więcej ludzi do współpracy, to jest taki czynnik, który mnie ewidentnie ogranicza, którzy na tyle szybko łączą kropki, co ja i na tyle im się też chce, to na pewno byłabym w innym miejscu teraz biznesu niż jestem i to jest coś, co mnie na pewno trochę frustruje, bo potencjał jest, Czy to jest ale ukryte ogłoszenie o pracę? Niewątpliwie tak, serio. Widzowie, znajdziecie w social Dla mediach. osób, którym się chce, to praca ze mną, to jest praca dla osób przede wszystkim ambitnych, to jest praca dla osoby, która nie uważa, że coś spadnie z nieba, ale chce się rozwijać. Tylko trzeba potrząsnąć niebem, żeby spadło. Dokładnie. To jest trochę taka praca dla osób, które chcą zmieniać świat. Chcą robić coś, co przynosi wartość i tak dalej. I oczywiście w ślad za tym muszą iść pieniądze, bo pracujemy też po to, żeby później godnie żyć, ale jak najbardziej takich osób mi w teamie brakuje. Bo pomysłów jest co niemiara i wiem, że one są takie, że jeżeli byśmy je wdrożyli w życie, w działanie, to ma sens. Ja umiem zarabiać pieniądze, i umiem te projekty wymyślać, realizować, no tylko tyle, że jeszcze ktoś musi to wykonać, a ja mam tylko te dwie ręce i też ograniczony czas. A myślałaś o tym, kiedy na przykład całkowicie odpoczniesz od takiej aktywnej pracy? W sensie, że zautomatyzujesz sobie wszystkie działania. No wiadomo, że kwestii tych radcowskich nikt za Ciebie nie załatwi. Masz swoich klientów, natomiast gdybyś to wszystko zautomatyzowała, to myślałaś o tym, że tak, odpocznę oczywiście. i będę 7 dni w tygodniu wtedy jeździła na konie? Myślę, że tego bym nie chciała. Ja lubię to, co robię. Ja uwielbiam swoją pracę. Ja nie wyobrażam sobie tego, że ja nie rozwiązywałabym spraw prawnych moich klientów. Ja lubię chodzić do sądu. Ja wiem, że ludzie nie lubią chodzić do sądu, ale ja lubię bardzo. Także nie chciałabym tego. Teraz na pewno nie. I jeżeli, tak jak to się nieraz tak z coachami różnymi rozmawia, że gdzie byś chciała być za 5 lat,
to raczej, to odpowiedź może nawet nie raczej, tylko na pewno jest taka, że dalej chciałabym wykonywać te czynności, które wykonuję, tylko pewnie trochę inaczej, żeby to nie było aż tak absorbujące, że no ja muszę ten cały proces prowadzić, tylko wyobrażam to sobie tak, że na tyle bym chciała to zautomatyzować, że ja jestem mózgiem tego wszystkiego, że ja rzeczywiście te trudne sprawy, ja przy nich jestem, ja jestem od tego, żeby powiedzieć, tak, że rozwiązanie jest takie, jest taka i taka strategia, ale rzeczywiście przydałoby mi się trochę więcej takiego wsparcia, takiego back-office'u, tak, żeby ktoś mi to przygotował, że ja mówię, słuchajcie, przygotujcie mi orzecznictwo, zróbcie mi to i to, trzeba mnie na przykład gdzieś zawieźć, bo ja wtedy będę mogła sobie popracować i tutaj na pewno nad tym pracujemy, ale to jest trudne, i to jest też to, co ja robię. To jest pracą z ludźmi, to jest takie, jak mówi się na przykład, że prawników zastąpi czat GPT, to jest prawda. Dlatego, że oczywiście czata możemy wyuczyć napisania umowy prostej i tak dalej. Od razu mówię, że nie rekomenduję, bo niektórzy moi klienci stali się moimi klientami, dlatego że teraz tak zrobili. Czyli jeszcze nie, ta sztuczna inteligencja jeszcze nie jest aż tak rozwinięta, ale pewnie to jest kwestia czasu. Natomiast no, jeżeli mówimy o na przykład doradztwie takim na rynku nieruchomości i byś mnie spytał, co ja powinienem kupić, jaką formę działalności powinienem założyć, no, takie proste rzeczy, tak? Bo mam załóżmy 1 000 000 złotych do zainwestowania, no to czat tego nie zrobi, bo musimy porozmawiać, muszę powiedzieć, tak? Czy chcesz wejść w biznes bardziej ryzykowny, czy nie, jaki masz kapitał, tak? Kiedy możemy tą inwestycję realizować, na ile chcesz się zaangażować i tak dalej. Tak samo no nie wyobrażam sobie, że no mamy sprawę, kiedy prowadzimy skomplikowany rozwód, czy podział majątku, czy tematy, którymi też się zajmuję, związane na przykład z opieką nad dziećmi. Musimy usiąść i po prostu z tym klientem porozmawiać. Każdy człowiek jest inny. W związku z tym no wiem, że tutaj no to zautomatyzowanie będzie no chyba raczej niemożliwe. Ale jak ktoś by miał na to pomysł, to chętnie za to zapłacę. To ma u Ciebie etat. A skoro znowu o pieniądzach. Jesteś milionerką? No niby trzeba mieć 1 000 000 w aktywach, żeby być w Polsce milionerem, 1 000 000 złotych, ale w rozumieniu takim, że mogłabyś wydać 1 000 000 na auto, jacht, jakiś apartament i nie poczułabyś tego. Jeżeli mówimy o tym, o aktywach, to tak, to mogę śmiało powiedzieć, tak, jestem milionerką. Czy bym wydała tak, żeby w ogóle nie czuć, to no myślę, że nawet jak jesteśmy bardzo zamożni, no to bańkę jak się wydaje, to się to odczuwa, bo to jest kupa forsy. Natomiast odpowiadając na zagadnienie, czy bym to zrobiła, no to w Warszawie no nie jest to trudne, tak? No bo jeżeli chcemy mieć mieszkanie, no to bańka nie wystarczy. To pomijam to mieszkanie, to w takim razie na przyjemności na zasadzie jachtu albo auta. Jacht mnie póki co nie kręci. Oczywiście fajnie skorzystać z takiej przyjemności raz na kiedy, ale ja nie lubię też wiązać się na przykład z jakąś formą spędzania aktywności. Ja lubię zwiedzać, ja muszę być w różnych miejscach, ja się szybko nudzę i ten jacht też nie idealnym, przemieszczasz się między wyspami, wyobraź sobie ale ciągle Grecję, to samo Chorwację. miejsce, tak i tak dalej, więc to póki co, choć być może to byłoby fajne i gdybym znała się też na przykład na tym, jak zrobić z tego biznes, że jestem właścicielką takiego jachtu, ja sobie załóżmy korzystam z tego przez 3 tygodnie, a potem niech on pracuje, bo ja wbrew pozorom, ja nie jestem rozrzutna, mnie denerwuje to, kiedy ja mam jakieś aktywo i ono tak sobie leży, tak, bo po prostu uważam, że dużo bardziej mi się opłaca taki jacht wynająć. Stać mnie na to, mogę to zrobić, ale też no, jeśli chodzi o taki komfort, no to na przykład teraz byłam na wakacjach właśnie na rejsie, na statku, gdzie super forma aktywności, ale czy bym chciała mieć dla siebie, być może jeżeli przyjdzie taki moment, że rzeczywiście będę miała taki bufor finansowy, że już będę sobie mogła pozwolić na to, żeby wydawać na takie różne, no trochę zachcianki, to nie wykluczam tego, ale jeszcze nie ten moment. Natomiast samochód jak najbardziej. Drogie, jakieś markowe ubrania, fanaberia. Ile kosztuje Twoja torebka dzisiejsza?
A dzisiaj to nie mam jakiejś najdroższej. To ile kosztuje najdroższa torebka w twojej szafie? Akurat nie fanką takich bardzo drogich torebek nie jestem, no ale myślę, że nie, nawet nie kilkadziesiąt, kilkanaście tysięcy. Także torebki akurat nie, no troszkę inaczej wygląda sytuacja z butami, z garniturami i tak dalej. Podkładasz się tu pod kolejne tu pytania. Rzeczywiście, no to wiecie, no to ja jestem kobietą, więc no czasami jak widzę coś na wystawie, to nie ma możliwości, żeby to nie było moje. No też samochody, na pewno. No tutaj... Czym jeździsz? Aktualnie jeżdżę Mercedesem, za chwileczkę przesiadam się w BMW 7 i tutaj no, też wygląda to tak, że no, jak widzę w salonie, jak tak ten samochód się świeci, pachnie, no to tutaj wygrywa serce wielokrotnie. Chociaż tu nie można powiedzieć też, że to jest głupie, dlatego że ja bardzo dużo czasu spędzam w samochodzie, więc to musi być środek jakby transportu wygodny. No oczywiście musi być ładny, bo tutaj poczucie estetyki jest na bardzo wysokim poziomie. No i też musi być na tyle komfortowy, żebym czuła, że jest agresywny, szybki, no bo przecież jak nie ma dobrego przyspieszenia, to jest niebezpiecznie nim jeździć. Także to wszystko tak, ja naprawdę lubię dużo koni i czuć moc pod maską, no i też no... Ile będzie miała BMK? Nawet nie wiem, ale na tyle szybko, żeby, no to już jest wasza, ta męska jakaś tam kwestia, tak, ale no mam doradców, którzy mi to na tyle podpowiedzieli, ale wytestowane, także daje radę, ma być dobrze, natomiast no też no, takim sektorem, który generuje ogromne koszty, no i jest fanaberium, no bo no to są konie. To są konie, które... Ile masz koni? Aktualnie mam 4 konie, jeden jest już na emeryturze, oprócz tego mam 2 bardzo dobre klacze z Holandii i jednego Wałacha, to taki koń, któremu ucięto jajka. Tak, no. Tak, to są konie, na których startuję, no i tutaj też... No, na tych 3 to nie jest tak, że do jednego się jakoś tam układasz, przyzwyczajasz na 3? Nie, aktualnie mam 3 konie w swojej stawce takiej, gdzie mogę na nich startować. To jest trochę za dużo dla osoby, która prowadzi też inne biznesy, ale no każdy z nich jest wyjątkowy. No ale też oczywiście to są konie, które docelowo no, będą przeznaczone do sprzedaży, bo bardzo je lubię. Domyśliłem się już tak, inaczej. ale, Poza tym mówiłaś o flipach. Tak, natomiast są, no i to jest też tak, że tutaj rzeczywiście jak pojawia się jakiś taki koń, który widzę, że chcę go mieć, że widzę potencjał, że możemy razem naprawdę na fajnym poziomie rywalizować w zawodach, to po prostu zostaje kupiony, a tutaj no te konie są niejednokrotnie droższe niż mieszkania. To już nie pytam, to już i tak wystarczająco. Nie idźmy w to, bo to jest temat rzeka. Wiesz, jak za dużo zadam takich pytań pobocznych, nie te, co mam przygotowane, to mi odpowiesz na nie, na inne mi się zamkniesz. Dlatego Cię zapytam teraz, ile najwięcej zarobiłaś w ciągu roku? A wiesz, że nie znam odpowiedzi na to pytanie, serio. Ja też, to akurat to nie jest dobre i to powinnam zmienić, bo ja nie prowadzę takich bardzo skrupulatnych budżetów. Pewnie też z racji tego, że po prostu tych jakby nóg biznesowych jest wiele i ten biznes nie jest taki bardzo powtarzalny. Oczywiście mamy policzone koszty, natomiast trudno by mi było odpowiedzieć na pytanie, w którym roku i ile zarobiłam i jakby ile to jest najwięcej. Natomiast na pewno takim przełomowym momentem w moim życiu było to, kiedy przyszła taka chwila, że musiałam zarobić bardzo dużo, bo podjęłam decyzję taką, że przenoszę się na stałe z Lublina do Warszawy, a wcześniej nie miałam w Warszawie mieszkania. Też musiałam podjąć taką decyzję, że przenoszę też moje konie
Więc u mnie to nie jest, to nie jest taka prosta sprawa, bo przeniesienie biznesu już jest pewnym kłopotem, przeniesienie swojego centrum życiowego, pomimo tego, że Lublin oczywiście został, tam dalej pracujemy, no ale tam już tam firma działa 18 lat, więc jest pewnego rodzaju samograjem, natomiast mi się tam zrobił sufit i po prostu zdecydowałam, że tak, to już ja tam już, ja się już trochę duszę, ale też już po prostu tam już nie ma dla mnie przestrzeni, a firma na tyle jest poukładana, że mogą działać tam no trochę, to nie można powiedzieć, że beze mnie, ale już nie potrzebują mnie w takim zakresie. A tutaj pojawiło mi się, w Warszawie pojawiło mi się bardzo dużo opcji, no i też to były takie, to akurat już takie mocno prywatne rzeczy, o których nie chciałabym mówić, ale na tyle, no, jak u każdego życie czasem układa się tak, że musimy podjąć takie decyzje, że z pewnych sytuacji rezygnujemy i z pewnych relacji. No i podjęłam jedną z najtrudniejszych moich decyzji, że muszę po prostu sprzedać też ośrodek jeździecki i stajnię, no i to i wtedy nie było wyjścia, wtedy trzeba było po prostu no, robić wszystko, żeby no, na maksa wykręcić no, takie finanse, żeby można było sobie szybko kupić mieszkanie, bo ja w ogóle jestem taką osobą, że ja nie mam żadnego kredytu. I to może też nie jest jakieś przedsiębiorcze, ale ja nigdy nie miałam na siebie żadnego kredytu hipotecznego, po prostu nienawidzę mieć takich zobowiązań. Auto w leasingu czy auto za gotówkę? No tu jest też, powiem tak, miałam leasing na Mercedesa, który, bo tak, bo wiadomo, no to jest też opłacalne, ale mnie to zamordowało, mnie to denerwowało, to wszystko ja za chwilę go spłaciłam, pomimo tego, że gdyby to popatrzeć w tabelkę, w Excela, to wcale się tak nie spinało, ale wkurzało mnie to, krótko mówiąc, więc długo nie miałam, no ale teraz nie, to jest w ogóle coś, co mnie zaskoczyło w tym roku, a mianowicie kiedy teraz chcemy sobie kupić auto, no można powiedzieć luksusowe, tak, nie bójmy się, tak, bo takie to jest, typu właśnie Mercedes S-klasa czy BMW z wyższej półki z salonu, to okazuje się, że bardzo ciężko jest kupić takie auto, nawet jeżeli masz gotówkę, to nie możesz sobie pójść do salonu, ja tego nie wiedziałam. Dla mnie to był szok, ja poszłam i ja mówię, chcę ten, tak jak torebkę, tak, chcę ją i po prostu no, ma być. I okazało się, że ja nie mogę tego auta kupić, nie korzystając, dajcie mi, stoi, tak, widzę. Nie korzystając z finansowania. Jest to oczywiście, ja jako prawnik oczywiście zaczęłam natychmiast się tym interesować, dlaczego tak jest. Jest to też na pewno podyktowane kwestiami AML-u, czyli prania pieniędzy, dlatego że podobno, ja akurat tutaj w tym obszarze, jeśli chodzi o kwestie prawne, nie występowałam nigdy, ale dowiedziałam się, że no też wiele osób właśnie w ten sposób, kupując takie drogie towary, tak, próbowało gdzieś tam być może te środki finansowe wprowadzać i są jakieś być może dlatego obostrzenia, no ale jednocześnie no, mówmy się, no to tak jak bank chce dać nam kredyt i bardzo się denerwuje, że już go spłacamy, no bo na tym po prostu zarabia, no to tak samo tutaj jest z tematami leasingów. No i trochę nie ukrywam, że tu jestem zła, bo zostałam trochę wkręcona w ten leasing, ale nie mogłabym kupić akurat tego auta, żeby było tak szybko, gdybym z tej opcji nie skorzystała, ale oczywiście po to jestem prawnikiem, żeby umowa była taka, że kiedy tylko będzie to w miarę korzystne, możliwe do spłacenia, to zrobię. Nie lubię tego mieć, aczkolwiek tak teraz to zrobiłam, no też po to, żeby, mówię wprost, dostać lepszy rabat na taką furę. Oczywiście możemy sobie pójść kupić coś na stoku, tak, no ale to chcemy sobie już kupując coś za tyle kasy, no to chcemy to spersonalizować. A zliczyłaś kiedyś bankructwo albo otarłaś się? Nie. I ja jestem taką osobą, która działa na dużym ryzyku, bo to, co ja robię, na przykład flipy na stanach prawnych, czyli kupujemy nieruchomości no, z nieuregulowaną sytuacją prawną, następnie musimy to wszystko uporządkować, w księgach wieczystych zrobić porządki, wielokrotnie no, to są też sprawy, które wiążą się z tym, że trzeba będzie przeprowadzić na przykład jakieś postępowanie sądowe, więc tam jest pewna taka nuta niepewności i ryzyka,
ale ja jestem osobą, która bardzo dobrze, zanim wejdzie w każdy biznes, przeprowadza planowanie i strategię. Ja mam system. Ja przez lata wypracowałam sobie właśnie chociażby, jeśli chodzi o te flipy na stanach prawnych, swój system, gdzie on jest poprzedzony bardzo dobrą analizą. I jeżeli w analizie mi wychodzi, że jest ryzyko i na przykład nie mam, ja zawsze jak robię strategię, to mam dwie opcje, w jaki sposób możemy to przeprowadzić, ale zawsze robię sobie coś takiego jak opcja exit. Czyli żebym ja mogła przynajmniej bezkosztowo, nawet nie zarobię, ok, to będzie mój czas, ale z tego biznesu wyjść. I tak też na przykład szkoląc przyszłych inwestorów, to ja też tak ludzi uczę. I ja też jestem dosyć ostrożna w wydatkach, pomimo tego, że zdecydowanie jestem rozrzutna, ale ja zawsze muszę mieć taki bufor bezpieczeństwa. Ja nigdy nie wchodzę w jakieś takie biznesy, żeby na przykład zwydatkować się, jak to się mówi, pod korek. Że ja działam tak, że wydaję całą moją kasę i załóżmy, jak ten deal nie wyjdzie, to ja nie będę miała jakiegoś... na zewnątrz. Tak, to ja będę musiała pożyczać pieniądze. Ja na przykład w ogóle nie pożyczam pieniędzy na moje inwestycje, chociaż bardzo mam wiele takich propozycji, bo ludzie ze mną współpracują, mi ufają i też, no jak wiadomo, no, ten kapitał jest na rynku. Ja tego po prostu nie lubię i źle się z tym czuję. Być może mogłabym zarobić więcej, gdybym z takich form korzystała, ale myślę, że też właśnie taka moja bezpieczna strategia inwestycyjna powoduje to, że ja po prostu tej plajty nigdy nie zaliczyłam. I też wybieram takie rynki, które znam. Dlatego jak ktoś mi oferuje na przykład jakieś, nie wiem, krypto i tak dalej, coś czego ja nie rozumiem, ja po prostu w to nie wchodzę, pomimo tego, że nawet komuś ufam, wiem, że to może być ekspert, ale ja jestem taką osobą, że ja muszę coś zrozumieć. Ja nie muszę być specjalistką w tym zakresie, ale jeżeli ja danych mechanizmów nie rozumiem, to ja mam bardzo ograniczone zaufanie i myślę, że wielokrotnie to uchroniło mnie przed wtopą. No ale też to powoduje, że na przykład czasami są takie sytuacje, że kiedy nie mam przestrzeni, żeby zająć się inwestowaniem własnych pieniędzy, no to one na przykład leżą, tak? I też na pewno to nie jest mądre, no bo one tracą na wartości, ale ja się po prostu w tym lepiej wtedy czuję. Ja wolę nie zarobić, niż gdzieś tam cisnąć na takim naprawdę totalnym ryzyku. Nie wyobrażam sobie, żebym mogła żyć w taki sposób, że żyję od 10 do 10 i gdzieś jest opcja, że no nie wiem, jak cokolwiek pójdzie nie tak, to będzie duży problem, ale to też myślę, że wynika z tego, że na mnie spoczywa duża odpowiedzialność. Ja mam zwierzęta. Ja mam zwierzęta, które co miesiąc sporo kosztują. To jest też firma, to mam ludzi, mam zespół. Ja nie mogę sobie pozwolić na to, że jak mi się biznes wysypie, bo podejmę jakąś nierozsądną decyzję, no to ja nie będę na przykład miała z czego zapłacić wynagrodzeń. Bardzo bym się z tym źle czuła i zawsze zostawiam sobie po prostu taką płaszczyznę finansową, że nawet gdyby, to przynajmniej na takie pół roku do przodu ja muszę mieć. Czyli pół roku, 6 miesięcy razy 80 koła, czyli pół bańki musi być zawsze na koncie. To jest takie minimum, tak, żebym miała po prostu takie bezpieczeństwo, żebym miała też taką swobodę, wiecie, w działaniu. To oczywiście ja nie mówię, że to jest dobre, tak, ale po prostu taki mam charakter, że muszę mieć spokój w tym zakresie. Mówisz bankructwa nie zaliczyłaś, ale jakaś wtopa na jakimś dealu na biznesie? Ja nie straciłam nigdy na biznesie. Na biznesie nie. Natomiast bywały miesiące, że nie zarobiłam, że zrobiłam jakiś projekt i on po prostu nie przyniósł dochodu albo przyniósł marny, no i to ja bardzo już źle to znoszę, tak. Ja jak zarabiam, to lubię, żeby to był duży zarobek. Ja nie lubię robić czegoś bo już wolę coś zrobić pro bono, o tak powiem. Natomiast jeśli chodzi o takie decyzje, takie w ogóle biznesowe sprawy, to straciłam na pewno kupę kasy, ale na nierozsądnych decyzjach i nieprzemyślanych, jeśli chodzi o zatrudnianie ludzi.
i rzeczywiście to odczuł mój biznes. Natomiast finalnie jakby to nie było tak, że to jakby coś się stało, że to było na danym dealu, ale jeśli chodzi o biznes, to rzeczywiście tak. A jak dobierasz ludzi dookoła siebie? No często niestety dobierałam ich intuicyjnie i to był ten błąd. I natomiast teraz po tych wszystkich przejściach, to jest już 18 lat, kiedy ja prowadzę firmę jako przedsiębiorca, no to jestem dużo bardziej taka czujna. No i teraz na pewno przede wszystkim to jest osoba, której musi się chcieć. Na pewno muszę widzieć, że ta osoba chce się rozwijać i że jedynym priorytetem, jaki ma, to nie są pieniądze. Dobieram też ludzi tak, że ja bardzo chętnie współpracuję ze sportowcami. Moje rozmowy rekrutacyjne wyglądają bardzo dziwnie. Ludzie często są zaskoczeni. Wsiadaj na konia, pogalopuj tutaj, ocenimy Twoją postawę, jak anglezujesz. No, tego jeszcze nie robiłam, warto się zastanowić. Aczkolwiek to jest też dobre, bo to by pokazało odwagę. I właśnie, to jest coś, czego ja potrzebuję. Ja potrzebuję ludzi odważnych, ale nie wariatów. Chcę ludzi... Nie kamikadze. Tak, to nie o to chodzi. Natomiast dlaczego sportowcy, dlaczego z takimi osobami mi się dobrze współpracuje? Bo sport uczy żelaznej konsekwencji. Jeżeli ktoś jest ukształtowany przez sport, jeżeli ja widzę, że ja w CV mam kogoś, kto pisze mi, że on codziennie trenuje, chociażby na siłowni, dba o siebie i tak dalej, to ja wiem, że to jest już ktoś, kto jest nauczony systematyki, a w biznesie ta systematyka jest niezbędna. I taką osobę, jeżeli ja zrekrutuję, to ja wiem, że my mamy już tak poukładane to wszystko, ja wiem, co taka osoba ma robić, że ona się tego nauczy. Natomiast jeżeli ktoś jest po prostu śmierdzącym leniem, no to sorry, to on nawet mając najlepsze procedury, to on po prostu nie będzie nadążał. Także na pewno dobieram sobie ludzi, patrząc, czy są odważni, muszą mi też pasować, muszę kogoś lubić. Ja wiem, że to się mówi tak na tych wszystkich, ja już też odbyłam jakieś zajęcia z tego, jak to tam trzeba ludzi zatrudniać, budować zespoły. Mówię, nie, musisz oddzielić życie prywatne od biznesu. To jest, słuchajcie, w moim przypadku to jest prawda, bo jeżeli ja w firmie spędzam przynajmniej 8 do 10 godzin dziennie, ja z tymi ludźmi potem jestem gdzieś, nie wiem, na właśnie wspólnych jakichś integracjach i tak dalej, bo jedziemy jako team, jako zespół, to no, musimy się lubić też, musimy się szanować, rozumieć, musimy mieć podobną energię. Ze mną nie wytrzyma ktoś, kto będzie taki rozmemłany i po prostu powie, to jest jakaś wariatka, ona jest dla nas za ostra, za szybka. Ktoś musi po prostu też szybko myśleć. No i tak dobieram sobie ludzi, ale ja się bardzo też przywiązuję do personelu i raczej te osoby, które działają, które chcą to robić, które czują ten biznes, w którym ja działam, to są z nami wiele lat. A jaką lekcję wyciągnęłaś z ostatniej albo z największej porażki? Nigdy nie zatrudniaj ludzi na umowę o pracę. Bo są bardzo dolegliwe konsekwencje. Okej. Nie, tak zupełnie serio, to też wiadomo, to zależy od profilu biznesu, w którym działamy, ale rzeczywiście takie największe moje porażki biznesowe, ale też i takie przeżycia, gdzie naprawdę mnie to mocno dotknęło, to jak mnie po prostu załatwili ludzie, którzy mieli u mnie tak zwane ciepłe posadki, byli wiele lat, a jak przyszło co do czego, to nie było po prostu skrupułów, a jednak no, te etaty powodują to, że no, jesteś z człowiekiem bardzo mocno związany, oni mogą też korzystać z bardzo wielu świadczeń, no i nagle ta przyjaźń, jak się kończy, bo są jakieś swoje prywatne priorytety, no to rzeczywiście wtedy można dostać mocno finansowo też po tyłku, ale to nie jest chyba też takie najtrudniejsze, wydaje mi się, bo jeżeli właśnie się prowadzi biznes w taki sposób, że ma się tą poduszkę jeszcze bezpieczeństwa, to jest bardzo trudna sytuacja, no bo też no, nie chcemy tracić kasy, tak, na przykład na płacenie za etat, gdzie i tak kogoś nie ma,
a wiadomo, no jak się z kimś rozstajesz, no to bywa, że trzeba zrobić szybkie cięcie, ale to jest też tak mentalnie bardzo trudne. Mi było po prostu bardzo przykro, że po tylu latach, gdzie wydawałoby się, że komuś ufamy i tak dalej, to ktoś nagle po prostu o tym zupełnie może zapomnieć, ktoś, kto przychodzi ci do firmy, nie wie nic, windujesz go naprawdę na samą górę, uczysz go wszystkiego, a on potem nagle mówi, no nie, no ja mam wszystkie świadczenia z kodeksu pracy i jeszcze wykorzystuję to w taki sposób bardzo nieelegancki. To jest słabe. Ale to, że ktoś cię przewiózł na jakimś L4, czy... Też tak było, tak. Także tu trzeba to nie jest tak, bo wiadomo, są takie biznesy, gdzie musisz w ten sposób współpracować z ludźmi, tylko cały czas trzeba z tyłu głowy mieć to, że no jeżeli coś takiego się stanie, że coś pójdzie nie tak i ktoś rzeczywiście będzie chciał trochę nadużywać te swoje przywileje, które ma z racji właśnie tego, że jest pracownikiem, a tutaj absolutnie tak jest, że kodeks pracy daje masę przywilejów pracownikom w stosunku do tego, co może pracodawca zrobić, no to jeżeli zechce w niewłaściwy sposób z tych narzędzi korzystać, to może położyć firmę. I tak też się stało u wielu moich klientów, bo na przykład przyszedł COVID, to były bardzo trudne sytuacje, jak myśmy mieli obsługi prawne, firmy miały etaty, no a ludzie powiedzieli, my mamy że wy nie macie obrotów, my jesteśmy pracownikami, proszę nam płacić wynagrodzenie, jak nie, no to my po prostu podajemy sprawy do sądu. I to nie o to chodzi, bo ja rozumiem, że ludziom się też każdy musi mieć za co żyć, tak? Tylko no, biznes generalnie w mojej ocenie opiera się na pewnym partnerstwie. I teraz mieliśmy takie właśnie historie, że wielu naszych klientów no po prostu splajtowało, dlatego że wykończyły ich koszty pracownicze. I to było głupie, bo dla nich to była tragedia, ale dla tych pracowników też, bo przez to, że ta firma padła, a być może, że gdyby trochę spuścili z tonu i na przykład przez kilka miesięcy powiedzieliby, dobra, no to nie wiem, no to może zmiarkujmy to wynagrodzenie i tak dalej, no to zaraz by się firma odbiła. No ale no jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że każdy myśli o sobie. Także tutaj no, trzeba po prostu uważać. Jeszcze chciałem nawiązać do tego bankructwa, do tych porażek. Gdybyś straciła dzisiaj wszystko, absolutnie wszystko, materialnie, jak byś do tego wróciła, do tego poziomu, do tego miejsca, gdzie jesteś teraz? Bardzo szybko. Bardzo szybko, dlatego że te wszystkie lata prowadzonego przeze mnie biznesu nauczyły mnie systemu. Ja teraz bardzo szybko wiedziałabym już te wszystkie jakieś błędy, które popełniłam, to co widziałam, co się przeciągnęło, co można by było zrobić lepiej, szybciej, które projekty warto robić, które nie, to ja już to wiem. Jestem teraz bardzo mądra biznesowo i bardzo pewna biznesowo, no i dlatego też między innymi tą wiedzą dzielę się na Akademii Prawa Nieruchomości i ludzie z tego korzystają i jest mi dużo szybciej, tak, jak ktoś działa w oparciu o ten system. Więc ja się tego nie boję. Jedyną rzeczą, którą bym się bała, to, że no też no, nie młodniejemy, choć ja czuję się bardzo dobrze, no to wiadomo, no, gdyby były takie historie, że po prostu nie mam siły tego robić, to rzeczywiście wtedy by to mogło pokrzyżować moje plany. Ale nie mam czegoś takiego, że mam obawę, że jakbym teraz straciła wszystko, no to ja sobie nie poradzę. Ja w bardzo szybki sposób wiedziałabym, jak na przykład w 3 miesiące zrobić dobrą kasę. Oczywiście, pewnie nie taką, żeby sobie pójść do salonu i kupić 7, nie? Ale żeby fajnie żyć, na dobrym poziomie, żeby się nie zastanawiać, czy pójdę do tej, czy do innej restauracji. Umiem to zrobić. A ten taki moment, kiedy weszłaś na ten wyższy level i zarobków, ale też i rozpoznawalności, kiedy to było? To był moment ten przenosin do Warszawy, czy co Ci w tym pomogło? Czy to były social media, gdzie trafiłaś do mainstreamu? No, dwie sytuacje ja kojarzę, może później poruszymy, gdzie nazwano Cię czyścicielką kamienic, a pierwsze to nagranie, z którego stałaś się sławna również na największych portalach memowych w Polsce. Tak jak mówiłaś, że deweloperzy w Polsce mają... Nie, tak nie mówiłam.
Przepraszam. Tak, ja staram się jednak używać terminologii dość poprawnej, ale rzeczywiście wydźwięk był taki, no chciałam zakomunikować to, co potwierdzam, że zarówno deweloperzy, fliperzy i ogólnie przedsiębiorcy w Polsce, jeśli chodzi o system prawny, nie mają łatwo. I to będąc pracodawcą, będąc przedsiębiorcą na przykład w sporze z konsumentem, oczywiście mamy ciężko. Sam system podatkowy, to wszystko powoduje, że też no, chociażby finansowo no, jesteśmy bardzo obciążeni. Prowadzenie własnego biznesu to jest bardzo duże ryzyko. A jak właśnie weszłaś na ten taki wyższy level? Co było takim dopalaczem, zapalnikiem u Ciebie? Na pewno weszłam na wyższy level, dlatego że konsekwentnie zdobywałam doświadczenie. Ja rok po roku ja konsekwentnie robiłam to, co sobie zaplanowałam. I na pewno też takim momentem, kiedy no, był trochę przełomowy, to było to, kiedy ja te biznesy zaczęłam porządkować, bo ja wcześniej trochę tak brałam się za wszystko, czyli tu pojechałam komuś szkolenie poprowadzić, tu coś tam, tu trochę robiłam prawo rodzinne, tam później zrobiłam jakieś prawo pracy i tak dalej. I siadłam się, zastanowiłam po kilku latach prowadzenia biznesu, w czym czuję się dobrze i poszłam w specjalizację. I na pewno specjalizacja po prostu przewróciła wszystko do góry nogami. Ja zaczęłam się w tym dobrze czuć. Wyspecjalizowałam się właśnie w prawie nieruchomości, w obsłudze transakcji nieruchomościowych i też prowadziłam sprawy takie jak na przykład rozwody, podziały majątków, które to wszystko jest ze sobą związane. Czyli na przykład ktoś robi podział majątku, no to za chwilę jest temat nieruchomościowy i tak dalej. I to spowodowało, że będąc ekspertem w danej dziedzinie, ja byłam w stanie świadczyć usługi za dużo wyższe wynagrodzenie, ale też na dużo wyższym poziomie. Ale to, co doprowadziło do sytuacji takiej, że rzeczywiście te finanse też wyraźnie się poprawiły, to na pewno połączenie kilku modeli biznesowych, czyli prowadzenie na przykład w kancelarii sprawy dotyczącej współwłasności nieruchomości. Znosimy taką współwłasność. Następnie jest nieruchomość. Tą nieruchomość klient za chwilę chce sprzedać bądź wynająć. Czyli tutaj wskakuje mój drugi biznes, czyli biuro nieruchomości. I oni to robią. Zarabiamy po raz kolejny. Kolejna kwestia, na przykład widzimy, że te osoby, które obsługujemy, zajmują się na przykład flipami, chcą się tego nauczyć. No to wtedy mówimy, dobra, możemy Was z tego przeszkolić. Tak. Ekosystem stworzyłaś. Dokładnie. I w tym systemie na przykład przychodzisz do mnie na szkolenie, no to za chwilę, jeżeli potrzebujesz okazji, to dostarczyć tą okazję moje biuro nieruchomości. Obsługę prawną zrobi Ci moja kancelaria. Rozwodzisz się, no to będziesz musiał za chwilę podzielić majątek. Czyli swoje biznesy ułożyłaś w taki lejek sprzedażowy. Tak, to jest taki trochę lejek, teraz tak to się nazywa, tak, w tym Ścieżka waszym slangu, tak, marketingowców i tak dalej. Ja to zrobiłam intuicyjnie i jak to się mówi, pykło. Ale oprócz tego zrobiłam jeszcze coś, bo ja zawsze tak kombinowałam, jestem takim prawnikiem biznesowym. Myślę sobie, kurczę, mam tą pasję, mam te konie, znam się na tym, tak? Znam się na tematach związanych na przykład z jakimiś kwestiami weterynaryjnymi i tak dalej. To mówię, to dlaczego z tego nie zrobić biznesu? W związku z tym już jako aplikantka pozyskałam obsługę Polskiego Związku Jeździeckiego i tam zaczęłam obsługiwać zawodników, imprezy jeździeckie jako prawnik. Tematy związane z transferami zawodników i tak dalej, transakcje związane z obrotem końmi i powstał departament w kancelarii, który nazywa się Prawo i Konie. To jest mój odrębny profil działalności, który też działa bardzo fajnie. Ale ponieważ mam tą wiedzę specjalistyczną, to na przykład jak przychodzi do mnie klient i mówi, chciałbym zwrócić konia, kupiłem go, ma na przykład defekt taki, że ma schorzenie na przykład takie i takie, kissing spines.
Jeżeli pójdą do prawnika, który nie ma o tym pojęcia, to ktoś powie, panie, co to jest, tak? A ja wiem i ja mogę powiedzieć, okej, to jest problem z kręgosłupem, w związku z tym ten koń nie będzie się nadawał do sportu i tak dalej. Dostają specjalistyczny serwis. Mało tego, inne kancelarie wynajmują mnie po to, żebym na przykład zadała pytania do biegłych i tak dalej, bo ja to po prostu wiem. I taka totalnie ekspercka usługa, gdzie możemy po prostu tych ludzi obsłużyć nie tylko na poziomie prawnym, ale też właśnie takim bardzo fachowym i medycznym, jeśli chodzi o konie. Transakcyjnym tak, wiem też, ile taki koń może kosztować, więc też jeżeli jest sprawa o odszkodowanie, to umiem to oszacować. I to wszystko spowodowało, że kiedy stałam się ekspertką w danych branżach, to tak trochę, wiem, że może tak pysznie brzmi, że ja się sama nazywam ekspertką, ale tak się czuję, nie mam z tym problemu, tak? I tak jest, to rzeczywiście ja pracuję za wysokie stawki. Ale też no wiem, jaką wartość daje. I to jest na pewno coś, co rekomenduję każdemu przedsiębiorcy. Nie możemy być, najgorsza jest przeciętność, bo, znaczy nawet nie najgorsza, bo być może komuś przeciętne zarobki wystarczą, tak? Ale jeżeli chcemy naprawdę gdzieś pójść do góry, to musimy się wyspecjalizować. A co by się stało? Chcę wrócić teraz do Twoich biznesów, bo mówiłaś o tym zatrudnianiu, o błędach też, ale załóżmy, że jednak jesteś w stanie oddelegować wszystko. Co by się stało w Twoich firmach, gdybyś chciała się całkowicie wycofać i odcinać kupony? Przetrwałyby? Czy Ty jesteś tym spoiwem, które to wszystko napędza? Już pomijam samą markę Twoją jako Ela. Nie chciałabym odpowiedzieć na to pytanie, ale Ci obiecałam. Myślę, żeby nie przetrwały te firmy. A dużo rzeczy delegujesz, czy dużo sama robisz? Dużo rzeczy deleguję, ale też to jest delegowanie takie, że muszę jeszcze to sama monitorować. O ile biuro nieruchomości rzeczywiście tutaj, no ale tutaj to trudno mówić o delegowaniu, bo po prostu razem z moim partnerem prowadzimy to biuro nieruchomości, on się tym zajmuje. No to jest jakby nasz wspólny biznes, no to też nie można mówić, że on już działa bez szefa, bo to on się stał tym szefem, ale to jest jeszcze taki sektor mojej działalności, że myślę, że to by przetrwało, bo mamy też już agentów na tylu ułożonych, to jest szczególnie ten oddział lubelski. Kancelaria tak, ale na pewno nie na takim poziomie, ale też jest to trudne, to jest tak zwana chyba ta klęska marki osobistej, bo klient do prawnika, no jak chcesz się rozwieść, czy to tak dla przykładu pewnie nie, ale no to chcesz, żebym ja Cię obsługiwała. Jak chcesz, żebym nosiła współwłasność w jakiejś skomplikowanej sprawie, to chcesz, żebym to ja robiła. I oczywiście to działa tak, że ja jestem tym prawnikiem głównym, ale też no, część pism i tak dalej, no, po prostu przygotowują ludzie. Natomiast myślę, że jednak w 90% dlatego klienci do mnie przychodzą do mojej kancelarii, bo to jest kancelaria Elżbiety Liberdy i tego bardzo się boję, że to jest właśnie taki biznes, nie mam tu pomysłu, jak to można by było zrobić, żeby właśnie, pomimo tego, że tej usługi nie prowadziłaby tak jakby Elżbieta Liberda, to że i tak ci klienci by byli. No a szkolenia, no to wiadomo, no to ludzie przychodzą do mnie, no tak się zadziało, że ja mam wrażenie, że w ogóle ja się na scenie urodziłam, więc ja to uwielbiam. Też no, forma przekazu, tak jak od uczestników zbieram jakiś feedback, no to jest taka dosyć prosta, a jednocześnie profesjonalna. I oczywiście też tu mam już współpracę, mam w zespole ludzi, których już szykuję też na no nie swoje miejsce, bo ja go w życiu nie oddam, ale żeby mnie wspierali. Mam bardzo jednego fajnego, młodego prawnika, który myślę, że będziemy robić dobry tandem już niebawem, ale to też trzeba mieć taką i charyzmę, ale też no, nie mieć tej tremy, bo można być na przykład świetnym prawnikiem, ale nie lubić takich występów, więc tu też jest ciężko, żeby po prostu sklonować Liberdę. Może dożyjemy takich czasów. Tak.
Natomiast dążymy do tego cały czas, żeby właśnie tak to wszystko, te struktury poukładać, że jak ja może nie tyle się z tego całkiem wyłączę, ale na przykład pojadę na 3 miesiące na urlop, bo kiedyś bym chyba chciała, to wtedy, żeby to po prostu funkcjonowało. I padło, żebyś miała do czego wracać. A rozmawialiśmy trochę znaczy opisywałaś, jak dobierasz sobie ludzi wokół siebie. Szybciej zatrudniasz czy szybciej zwalniasz? Zdecydowanie szybciej zatrudniam. W ogóle rozstawanie się z ludźmi to jest dla mnie katastrofa. Ja nie nadaję się do tego. Ale też to są sytuacje, gdzie musimy sobie z tym radzić, ale jest już lepiej. Już potrafię robić szybkie cięcia, ale chyba nie przypominam sobie takiej sytuacji w swojej firmie, żebym po prostu komuś powiedziała: dzień dobry, ale powiedziałam Ci to dzień dobry po raz ostatni i tam są drzwi, dziękuję, do widzenia. Ale to z racji tego, że podchodzisz do tego emocjonalnie, czy ta empatia jak Cię blokuje, czy jakaś inna jeszcze jest przyczyna? Nie, uważam, że w ogóle nie powinno się tak robić, chyba że są już sytuacje skrajne, tak? Nie można kogoś za przeproszeniem wywalić na zbity pysk, bo ja jestem odpowiedzialna, ja jestem choleryczką, jestem nerwowa, ale jeżeli zdecydowałam się z kimś na współpracę, to ja nie mogę mu powiedzieć, że z dnia na dzień on nie będzie miał dochodów, bo nie chciałabym też, żeby mnie taka sytuacja spotkała, ktoś sobie coś planuje. Natomiast wiadomo, jakby mnie ktoś się oszukał, nie wiem, coś by mi zrobił, to nie ma wyjścia, tak? Ale nie, tutaj to po pierwsze ta odpowiedzialność, ale też takie, ja daję szansę. I wielokrotnie oczywiście... Chciałem o to zapytać, ile szans się u Ciebie dostaje? To nie ma reguły. Ale jeżeli widzę potencjał, jeżeli jest tak, że rzeczywiście ktoś nawet tej pierwszej nie wykorzystał, ale dalej chce i jest taka ludzka rozmowa, to tak, ja w środku jednak jestem chyba takim trochę wrażliwcem i ja nie lubię się rozstawać z ludźmi. Natomiast kilka razy tak dałam tych szans za dużo i to były niewłaściwe decyzje biznesowe, ale teraz trochę o tyle to się zmieniło, że też wychodzę z założenia, że po prostu rozmawiam z ludźmi na takiej zasadzie, że słuchaj, zobacz, jeżeli przez miesiąc Ci nie idzie, to ani dla Ciebie to nie jest dobre, ani dla mnie i może po prostu wspólnie zastanówmy się, czy w ogóle jest sens w to brnąć. Ale czasem też muszę Ci powiedzieć, że jest mi mega szkoda, bo na przykład szczególnie jeśli chodzi o agencje nieruchomości, to tak jak są te takie memy, tak, że ktoś już tak się wspina i zostaje mu jeszcze tylko trochę i on by za chwilę mógł przeskoczyć na super level, ale odpuszcza, bo i to wtedy rzeczywiście mi jest przykro, staram się wtedy tych ludzi jeszcze trochę tak zmotywować i powiedzieć, że kurczę, spróbujcie. I to jest też taki ciężki moment też w sumie dla firmy, bo wiesz, że w tych już się w kogoś włożyło kupę pracy też, tak, czasu i wiesz, że ta osoba ma potencjał, ale ludzie rezygnują. Mam wrażenie, że w ogóle teraz trochę tak się zrobiło, że ludzie dużo szybciej rezygnują. Nie chcą tej wspinaczki. Chcą, żeby było szybko, łatwo, a tak się po prostu nie da. Szczególnie w takich wymagających biznesach jak zobacz, w nieruchomości. social mediach, wiesz, czasami wystarczy jeden viral i ktoś nagle ma 1 milion obserwujących, kontrakty z firmami. Stąd się chyba to bierze to przeświadczenie, że da się zrobić instant karierę. Oczywiście, takie przeświadczenie jest i super, tak? Teraz ja wiem, bo ja też chociażby przy tych koniach spotykam się z młodymi ludźmi, którzy rozmawiają, że chcą być influencerami. Tylko to nie ma nic wspólnego, znaczy generalnie, jeżeli to jest poukładane, to możemy mówić o biznesie. Jeżeli to jest jednorazowy strzał, to nie ma nic wspólnego z biznesem. I później jest wielka tragedia, dlatego że ci ludzie, mają super dochody, niech zarobią nawet bańkę czy 3, tylko później, jak chociażby jeden kolejny post spowoduje to, że ich wizerunek out, to te współprace się skończą i ci ludzie nic nie potrafią. I jest wtedy wielka tragedia, dobra, co z tym robić, tak? A z reguły też umówmy się, jeżeli coś szybko się zadzieje, nagle stajemy się gwiazdami, to z reguły te pieniądze są dość szybko też nierozsądnie wydatkowane. Także ja też w kancelarii z takimi historiami się spotykam, że ktoś szybko wystrzelił, ale jeszcze szybciej spadł i dlatego tutaj to jest pewien problem też edukacji, że nas nikt nie uczy na studiach czy w liceum, że takiego
planowania biznesowego, jak to powinno być, że nawet jeżeli coś takiego zrobisz, super, tak, że szybko wystrzelisz, staniesz się gwiazdą, to pamiętaj, że jeżeli chcesz, żeby to był biznes, to trzeba to wszystko poukładać. I właśnie, jaką miałabyś najlepszą radę biznesową do tych ludzi? A może, dobra, najpierw jaką miałabyś, a później jaką ty usłyszałaś najlepszą radę biznesową? Jakiej ty byś Radę udzieliła? bym miała taką, że cokolwiek byśmy nie robili, to trzeba to sobie najpierw poukładać, ale też nie za długo. Bo też jeżeli robimy tak, że tam ludzie robią szereg szkoleń, tu pójdą, tam pójdą, ciągle się zastanawiają. Nie, jeżeli czujecie, że coś jest naprawdę dla Was, kurczę, gęsia skóra się robi, że to jest to, ja wiem, że to mi wyjdzie, to po prostu to róbcie. Dlatego, że najbardziej się żałuje tych decyzji, których się po prostu nie podjęło. Jak nabroicie, to ja Wam w razie czego pomogę. Natomiast to, jaką ja radę najlepszą dostałam, biznesową, to od mojego kolegi, mogę powiedzieć chyba już śmiało teraz przyjaciela Daniela Siwca, gdzie my razem dobrych już kilkanaście lat temu zaczynaliśmy działać w nieruchomościach, ale się wspieramy. Daniel też jest dla mnie dużą inspiracją i to Daniel powiedział mi, że ja powinnam się skupić na tych biznesach, na tych profilach, które idą mi najlepiej, są najbardziej dochodowe, ale też najbardziej je czuję. I ja rzeczywiście, to był taki przełomowy moment też, że ja poodcinałam te tak zwane chałtury. I zaczęłam się skupiać tylko na tym, tak, na tych nawet nie tylko kalorycznych, bo one początkowo niektóre nie były kaloryczne, ale ja czułam, ale obiecujące, ja czułam w nich potencjał, ja się w tym dobrze czułam. I jak w to poszłam i to zaczęłam rozwijać, to po prostu zażarło. A teraz jak opowiadasz, to czuję taką ekscytację w Twoim głosie i że to chyba było też takim Twoim driverem. Zdecydowanie, ale bałam się jak cholera, bo wiesz, no jak masz coś takiego, że tutaj na przykład gdzieś tam sobie wyjeżdżasz za 3-4 tysiące, coś pogadasz i tak dalej, to masz taką troszeczkę poduszeczkę, nie? Taką wygodę, a tu trzeba było powiedzieć, no nie, żebym poszła w moich projektach do przodu, to rezygnujemy, tak, z tych 20 bezpiecznych tysięcy, tylko idziemy w coś, co trochę jest niepewne, ale coś, co kręci, co lubię i tak dalej, to był strzał w dziesiątkę. Okay. A najgorsza rada biznesowa? Analizujcie, uważajcie, na pewno się nie uda, albo tu należy zrobić jeszcze taki audyt, przeanalizować ryzyko, a tu na pewno ktoś Cię oszuka. Nie, słuchajcie, takich hamulcowych wyrzucamy natychmiast, to jest jakaś katastrofa, albo to, co teraz się często mówi. Uważaj, ty nie rób tych flipów, bo cię zhejtują. Zobacz, jaka jest teraz nagonka, tak? Chcesz być taką osobą, rodzina cię znienawidzi, że robisz flipy na nieruchomościach, tak? Że jesteś spekulantem. Słuchajcie, niech sobie mówią. Byłeś tam, wiesz co mówisz. Tak, byłam tam, będę pewnie wielokrotnie, bo język mam niewyparzony i to już jakby tak zostanie, natomiast trzeba po prostu robić swoje i jeżeli czuje się, że ktoś tak podcina te skrzydełka, no to absolutnie out, ale to, co jeszcze bym chciała dodać, to słuchajcie, nigdy nie radźcie się ludzi, którzy nie osiągnęli tego, co wy chcecie. Bo tacy ludzie zawsze będą mówili, że się nie uda, bo im nie wyszło. Zawsze trzeba mierzyć wysoko. Idźcie tam, pogadajcie z takimi osobami, bądźcie w takich środowiskach, w których chcielibyście kiedyś być. I tam ludzi spotkacie, którzy wam powiedzą, wskażą wam drogę. Mhm. Właśnie o tej drodze, czy na przykład będąc na tej ścieżce swojej 5 lat temu, coś teraz z tą wiedzą obecną zrobiłabyś inaczej, te 5 lat wstecz? Oczywiście. Oczywiście, teraz zrobiłabym wiele rzeczy dużo szybciej, wiele decyzji takich strategicznych też właśnie podjęłabym nieco inaczej, że na przykład właśnie albo ludzi, z którymi współpracowałam, przekierowałabym do innych projektów, albo bym po prostu ich zupełnie usunęła z mojego teamu, więc tak, na pewno teraz z tym doświadczeniem to wiele rzeczy mogłabym zrobić po prostu szybciej, ale też na pewno też w niektóre projekty bym po prostu w ogóle się nie władowała, bo one były zjadaczem czasu, energii, to było bez sensu, ale też to, co bym na pewno zrobiła teraz inaczej, to na pewno byłabym dużo ostrożniejsza
w dobieraniu też partnerów biznesowych, bo ja podjęłam wiele fajnych współprac, myśląc, że wszyscy są okej, że ludzie, że wszyscy działamy tak, żeby kopać do jednej bramki, że nikt za przeproszeniem Cię nie chce wydymać i tak dalej. A do mnie bardzo dużo ludzi podczepiało się, kiedy widzieli, że ja już wystrzeliłam, to bardzo dużo ludzi podczepiało się na przykład po to, żeby trochę przy mnie być, żeby wystąpić na przykład jako prelegent u mnie i tak dalej. A potem jak przyszło co do czego, no to nagle okazało się, znikali. Oni znikali z moimi pomysłami, znikali z moimi klientami i teraz robię to bardzo ostrożnie. To są umowy NDA, to jest rozmowa z takim potencjalnym partnerem. Jeżeli wyjdziesz z klientami moimi, to jak się dzielimy i tak dalej, ja już się tego nie boję. Ja się kiedyś tego po prostu wstydziłam wręcz, ale w ogóle nie przypuszczałam, że ludzie, na przykład kiedy powiesz im swój pomysł, to za chwilę oni będą mieli swój, żeby zrobić to samo, tylko już bez Ciebie. Także na pewno nauczyłam się dużo ostrożności. Jeszcze chciałem Cię zapytać na koniec tej części biznesowej, jaki to byłby sukces, którego nie chciałabyś osiągnąć? Którego bym nie chciała? Nie chciała. Sukces generalnie kojarzy się z tym, że to jest coś fajnego i że coś osiągamy, więc ja generalnie jestem takim człowiekiem, który za wszelką cenę dąży do sukcesu. Ja w ogóle wyznaję taką zasadę, że w historii zapisują się tylko zwycięzcy, także jak ja w coś wchodzę, to musi być sukces i drugie miejsce to już jest tragedia, ale jeżeli chodzi o sukces, którego bym nie chciała, to na pewno taki, który się kupuje. Nie chcę sukcesu, który można kupić, a wiemy, że takich jest teraz dużo na rynku.